może rozpocznijmy ten odcinek taką ciekawostką, że przechodziliśmy sobie tą ulicą w mieście Ubaj po drugiej stronie wyspy, gdzie jesteśmy na wycieczce odkrywczej. No i odkryliśmy właśnie takie coś. To jest to box. Dosyć ciężkie, nie chcę naparzać za mocno, ale po prostu ktoś sobie zawiesił. Gościu przejeżdżał na skuterze i się schylił, żeby nie wyjść w ramce. Daję radę. Robimy sobie zdjęcia. Pani bardzo zależało na tym, żeby jej sklep pokazać. Yes, your calendaria. Everyday lads. Yes. Everyday lads. Everyday. Everyday lads in Ubay, yeah? Yeah. Right. Okay. Check it out if you're in Ubay, guys. Mam sobie selfie z Jane teraz. No, it's okay, it's okay. I'm taking a video. Let's go, boss. Okay, thank you. Thank you. A Jane idzie wymyć zęby, idę z nią, bo chcę wam pokazać. Trzeba przejść tutaj i pójść tu na prawo. No, tu. Jeszcze nie wiemy, gdzie się bierze prysznic. Ale zęby się myje tutaj. No i oni tutaj robią pranie i w ogóle robią wszystko. A co ciekawe, nasz pokój jest here. Nasz pokój jest tam. Pan podejrzewam, że jest kucharzem. Tutaj jest kuchnia po prostu. Tam, gdzie on stoi, to jest nasz pokój naprzeciwko jego twarzy. No i oni tutaj gotują od 4 rano. I od 4 rano już my nie śpimy w sumie. No, zęby już wymyliśmy, teraz się zastanawiamy, gdzie weźmiemy prysznic. Bo tego jeszcze nie wiemy. Ale zaraz będziemy szukali miejsca do wzięcia prysznica, bo podejrzewam, że to nie będzie tutaj. Zobaczcie, na czym gotują. Na patykach. Nie ma gazu. W hotelu. Patrzcie na to. Ej! Okej, zbliżamy się do tej dzielnicy. Zobaczymy, co się będzie działo. Mamy nadzieję, że zostaniemy mile przyjęci, przynajmniej, że nie będzie żadnego przypału. Zawsze uważam. No. Can you tell her our vlog? Thank you, thank you. Ledwo przyszliśmy, już nas częstują alkoholem. Paras ka na itong batong. Paras ka na itong ba? Malayat ba? Masyad ba? Pagsigi mo ba? Give them the channel, because they have to. Faster! Żegnają się z nami. Bye.
się tu na tą plątaninę. Tutaj być elektrykiem to chyba łatwiej już jest być magikiem. Okay, let's take a picture. Dzieci mają zawsze radość, jak się lata dronem. Hello. Hello. No, doszliśmy do końca. A dzień się boi psów. Hello. Yo, Picture tayo, gaya ơi. two joints. Gio. What channel? Ucieczka do raju. I can write you down if you have something because it's in Polish. Two joints. See you. Bye bye. Thank you. Thank you. Thank you. Hello. Hello, sir. Hello. Hi. Żona mi powiedziała, że oni chcą być we vlogu. So, you wanted to be in the vlog, yeah? Now he has nothing to say. Okay, that's all. I think he got shy. Thanks for libre. Huh? Thanks for libre. Okay. Tutaj lądują te jajka. Pani je w ogóle kroi nożyczkami, polewa sosami stąd. Nawet nie wiedziałem, że to moja żona zamówiła. Słuchajcie, chciałem wam coś pokazać. Patrzcie, ja jestem w samych gaciach, a moja żona jest w kurtce. Bo siedzimy w klimatyzowanym pomieszczeniu. Ja jestem prawie że nagi. A ona siedzi w kurtce. Takie realia. Jesteśmy po pierwszej nocy spędzonej w tym, nie wiem czy to w ogóle można nazwać hotelem, ale powiedzmy, że to jest hotel. No i powiem wam, że pomimo tego, że warunki nie są tam jakieś rewelacyjne, ale za to jest rewelacyjna atmosfera i było naprawdę przyjemnie. Nigdy tyle osób nie chciało sobie z nami robić zdjęć. It was so crazy about the photos, yeah? Like, but also so nice. No i teraz idziemy
postaramy się znaleźć kawę sypaną. Ogólnie problem na Filipinach w takich miejscach jest z kawą. Praktycznie bardzo trudno jest znaleźć normalną, sypaną, czarną kawę. Wszyscy piją 3 w 1, zarabiają na tym korporacje. Farmerzy, to jest troszeczkę takie niesprawiedliwe, bo farmerzy, jest tutaj bardzo dużo farmerów na Filipinach, którzy pracują na farmach kawowych, ale oni nie zarabiają pieniędzy za bardzo na tym. Zarabiają korporacje takie jak Nestle i inne. Dlatego, pomimo tego, że ta kawa 3-1 jest i niedobra, i niezdrowa, no to tutaj nie ma kultury picia kawy na Filipinach. Ale postaramy się znaleźć i może to zmienić nawet. Namawiam wszystkich Filipińczyków, kurde, nie wiem, czy nie jest za jasno, żeby pili kawę nie 3 w 1. So babe, how do you like Ubay so far? No. No? Okay, I think that the biggest value of this place is people. Yeah. The people is really nice here. The place is not so wonderful, but the people is wonderful. Hello. Hello. How are you? Good, how are you? Hi. Panowie ciężko pracują w gorący dzień. Mieliśmy przyjść tutaj wczoraj, bo było dużo ludzi i wydawało się to miejsce ciekawe, ale dzisiaj już nie jest takie ciekawe, bo nie ma ludzi. Ogólnie jest ciekawie, jak są ludzie, no. Puste ulice, pusty chodnik przy samym morzu, no ale co, nie ma ludzi, nic się nie dzieje. A wczoraj robiło już się ciemno i dlatego pomyśleliśmy, że przyjdziemy dzisiaj rano. No dzisiaj rano oczywiście trzeba się napić kawy, trzeba iść do toalety, trzeba wziąć prysznic, trzeba coś zjeść. No i dopiero na koniec praca, tak? To jest wart pokazania. Yes, hello. Siedzenie ma Good takie. morning, ladies and gentlemen. Tutaj już karaoke się zaczyna. Zjechaliśmy gdzieś w miejsce, które widać dopiero jest dewelopowane, czy robione. No i dojeżdżamy gdzieś, gdzie w sumie nie wiemy gdzie, ale wygląda fajnie, więc postanowiliśmy tu wjechać. Podejrzewam, że jakiś hotel tu będą robić. Pod samą wodę można podjechać. Mała przerwa na sok z kokosa. Wow. Ciągnie, a tutaj mamy widok na szkołę, w której nic za bardzo się nie dzieje, no bo wiadomo co się dzieje na świecie. Znaczy na Filipinach, na całym świecie coraz mniej się dzieje, a tutaj cały czas się dzieje. Ale od niedawna wznowili zajęcia w szkole twarzą w twarz. Tutaj się tak mówi, face to face. Tyle, że nie do końca twarzą w twarz, no bo szmatą w szmatę można powiedzieć, bo tutaj cały czas niestety szmaty na twarzy trzeba nosić. No ale przynajmniej już nie są moduły i nie ma szkoły w internecie lub na papierach, tylko w domu, tylko normalnie chodzi się do szkoły. Jak już się wypije wodę z kokosa, to oczywiście grzechem byłoby zmarnować świeże białe mięsko kokosowe. Mega zdrowe, mega pyszne, smacznego. Patrzcie na te palmy posiwiałe. Zastanawiamy się, dlaczego na przykład na górze są zielone, a na dole są siwe. Podejrzewamy, że dlatego, że od tajfunu po prostu umarły, a na górze wyrosły nowe liście. Tutaj są centralnie siwe. Nie widać, ale tu widać. A teraz jesteśmy w kolejnej wiosce. Wchodzimy głębiej, żeby zobaczyć, co tutaj będzie. Musimy przejść przez
grające dzieciaki. Sorry guys. No i podejrzewam, że weszliśmy w jakąś ślepą uliczkę, ale zaraz się dowiemy. Często takie ślepe uliczki są ciekawe i warte eksploracji. No dobra, nic tu ciekawego nie ma, okazuje się, więc lecimy dalej. Pani vlogerka w pozycji na Małysza. A tutaj możecie zobaczyć brudną kuchnię. Wszędzie pranie, no ale gdzieś trzeba prać, znaczy suszyć. Na przykładzie tej palmy dobrze to widać. Na górze zielone, na dole siwe. A my się kochamy jak dwa aniołki. Okej, to tak to wygląda. Definitywnie trzeba uważać. Bo tutaj jeszcze jakbym wpadł, to nic by się takiego nie stało, bo jest nisko, ale widzicie, praktycznie cały most jest ponaprawiany. Na przykład tutaj już wpaść to tak średnio by było. iJane zostawiła sandały. Dalej idzie na bosaka, może dobry pomysł. Powiem wam, że trochę trzeba mieć nerwy ze stali, żeby sobie tutaj po tym stąpać, tak. Szkoda, że mi bateria od drona padła i nie mogę tu polatać dronem, bo chętnie bym przeleciał się nad tym mostem dronem. Idzie pani. Będziemy nagrywać panią. Pani, jak widać, wprawiona. Wie jak chodzić, może gdzie stąpać, a może stąpała już 1000 razy i się nie boi. Getting worse actually. Yeah. Where this lady is going, it's Yeah, it's like getting really worse. so fast. Not scared, yeah. And there is yeah, she probably walk here every day, but still scary. No okej, to tutaj możecie sobie zobaczyć, jak sprawy się mają z tym mostem. Coraz dalej, coraz lepiej. We are making documentary about Baguio people in Philippines. My wife was born in that tribe and one of her dreams was to have a camera that can hang on your neck, and now she have it. These people are doing everything they can to survive. We hope that our documentary
will help the world to understand the difficult situation of this tribe.